Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast i dzisiaj przedstawię Wam historię mężczyzny, na którego mówiono Crazy Dave, czyli szalony Dave. Ale zanim przejdę do tej historii, bardzo serdecznie chciałabym zachęcić Was do zostawienia lajka, subskrypcji, kliknięcia w dzwonek, ponieważ dzięki temu będziecie mieć pewność, że jesteście na bieżąco z każdym materiałem. Dziękuję też moim wspierającym, którzy decydują się mnie wesprzeć, czy to na YouTubie, czy przez Patronite'a, ponieważ ostatnio też pojawiła się taka opcja. No i dziękuję też wszystkim, którzy decydują się obejrzeć, wysłuchać moje materiały bez adblocka, ponieważ to też bardzo mocno wspiera moją pracę. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i przejdźmy do historii. David Edward Maust przychodzi na świat w Connellsville w Pensylwanii 5 kwietnia w roku 1954. Poród Davida obarczony jest pewnymi komplikacjami i by sobie pomóc, osoba, która odbierała poród, musi użyć kleszczy, żeby pomóc temu dziecku pojawić się na świecie, co mogło spowodować uszkodzenie mózgu małego Davida. Jego rodzicami są George oraz Eva Maust. I jeśli chodzi o samo pochodzenie nazwiska Maust, to rodzina Davida wywodzi się najprawdopodobniej z Amishów. Co do samej Ewy, kobieta była zdiagnozowana jako chora psychicznie, co dokumentują zapisy medyczne. Pracownik socjalny opisywał matkę Davida jako niespokojną, psychotyczną, narcystyczną, jako osobę skrajnie potrzebującą uwagi i miłości nieomalże 24/7. Jako dziecko chłopak jest dosyć problematyczny. Mając 2 lata, usiłował upuścić na głowę swojego młodszego brata kamień. Kiedy ma lat 7, chodzi do lasu z kijem bejsbolowym, żeby polować na wiewiórki i przynajmniej raz zatłukł zwierzątko, jak sam później mówił, dla zabawy. W roku 1960 próbuje pozbawić życia swojego młodszego brata dwukrotnie. Za pierwszym razem wepchnął chłopca do jeziora, a gdy ten próbował wspiąć się na pomost, to starszy brat deptał palce tego młodszego, żeby mu to uniemożliwić. Gdyby nie fakt, że w pobliżu znajdowała się osoba dorosła, najprawdopodobniej zamach Dave'a na młodszego brata doszedłby do skutku. Rok później ponownie David próbuje pozbawić życia Jeffa, bo tak na imię miał młodszy brat. I tym razem, kiedy Jeff spał w swoim łóżku, starszy brat spryskał owe łóżko płynem do zapalniczek i je podpalił. Ta operacja także zakończyła się na szczęście fiaskiem. Jakby tego było mało, to na swoim koncie miał jeszcze duszenie swoich 2 przyjaciół. W tym samym roku państwo Maust się rozwodzą, co jeszcze mocniej wpływa na zachowanie młodego Davida. David zaczyna kraść i bardzo często przynosi ukradzione rzeczy do domu. Okrada także własną matkę, a jego łupem pada na przykład jej obrączka ślubna. W wieku 8 lat jest już 2-krotnie aresztowany i wydalony z 2 różnych szkół za brutalne zachowanie. W końcu matka, nie mogąc sobie poradzić z synem, oddaje go do placówki szpitalnej. Matka podczas rozmowy z przedstawicielami ośrodka, który nazywał się The Snake Pit, określiła charakter syna jako nie dający się kontrolować, no i to oraz nałogowe kradzieże i patologiczne kłamstwo miały być powodem, dla których matka chciała Dave'a umieścić właśnie w tym szpitalu. Dla osoby, z którą Eva rozmawiała, było to jednak za mało i kiedy mocniej kobieta została przyciśnięta, to powiedziała, że ona po prostu nie chce Davida w domu. Tak więc w wieku 9 lat chłopak zasila szeregi placówki The Snake Pit w Chicago, która nie ma zbyt dobrej reputacji. Głównie jest to ośrodek dla trudnych dzieci oraz dzieci, których rodzice nie chcieli lub nie mogli się nimi opiekować. Kobieta po pozostawieniu tam syna nie zgłasza się już po niego, tak więc pracownicy ośrodka uznają, że Eva go tam porzuciła.
Natomiast ona sama spędzi najbliższy miesiąc w szpitalu psychiatrycznym w Pensylwanii. Podczas swojego 3-letniego pobytu w szpitalu chłopiec był grzeczny, zachowywał się nienagannie, ale był też bardzo smutny w związku z tym, że matka go najpierw rzadko, a potem wcale nie odwiedzała. Po powrocie do domu Dave jednak wraca do swoich starych nawyków i po relatywnie krótkim czasie Eva kontaktuje się ponownie z władzami placówki i prosi, żeby zaopiekowali się oni jej synem. Tym razem Dave wyląduje w domu dziecka Ulrich i tam, kiedy ma lat 13, musi odbierać niechciane zaloty seksualne innego 13-latka. Po tym incydencie zaczyna się samookaleczać oraz próbuje odebrać sobie życie, co sprawia, że zostaje ponownie przeniesiony do placówki The Snake Pit. Kiedy Dave ma już lat 18, pewnego dnia ucieka z placówki i nikt go już wtedy nie szuka. Chłopak nie ma matury, ani nie ma też szczególnych umiejętności, ale podejmuje pierwszą pracę na budowie u swojego wujka w Wrightsville w stanie Georgia. Ostatecznie wuj go zwalnia, ponieważ David pewnego dnia rozbija firmową ciężarówkę. Po tym incydencie próbuje wrócić do domu rodzinnego, natomiast jego matka nie chce syna pod swoim dachem i grozi mu nożem. Jednak chyba jakoś musieli dojść do porozumienia, ponieważ rozmawiają i matka sugeruje Dave'owi, żeby zaciągnął się do armii. Ma ona nadzieję, że dyscyplina, że wojsko, to wszystko utemperuje charakter jej syna i tak też się dzieje. David kończy szkolenie podstawowe w Fort Lewis i Fort Ord i kiedy wraca po tym czasie do domu, wygląda i zachowuje się jak całkiem nowy człowiek. Jest zachwycony wojskiem i dość wyraźnie zaczyna widzieć swoją przyszłość związaną z armią. Rok później stacjonuje we Frankfurcie w Niemczech. W wojsku pełni rolę kucharza, a jego przełożeni bardzo go chwalą, że pod każdym względem jest zdolnym żołnierzem. Jest także członkiem Ligi Kręglarskiej, Ligi Kręgli w wojsku i razem ze swoją drużyną zdobywa wysokie lokaty oraz nagrody pieniężne. Jednak dosyć szybko David wraca do swoich starych przyzwyczajeń, okradając kolegów z jednostki, zażywając substancje nielegalne i popijając napoje wysokoprocentowe. Kiedy David ma lat 20 i nadal stacjonuje w Niemczech, pozbawia życia Jamesa McClistera, potomka amerykańskich emigrantów, który w chwili śmierci ma lat 13 i mieszka w bazie ze swoimi rodzicami. Dave zostaje postawiony przed obliczem sądu wojennego i skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz kradzież. David utrzymywał, że przyłapał Jamesa na kradzieży i w przypływie złości, a że w momencie przyłapania 13-latka na zbrodni był nietrzeźwy, to miał go pozbawić życia. Rzeczywistość miała jednak wyglądać całkiem inaczej. Chłopiec musiał umrzeć, ponieważ odrzucił zaloty Mausta, w związku z czym mężczyzna przywiązał chłopca do drzewa i pobił go drewnianą deską oraz pięściami. Był też trzeźwy, także tutaj także rozminął się z prawdą. Był widziany też jako ostatni w towarzystwie chłopca, co sprawiło, że właśnie on bardzo szybko stał się podejrzanym. Ponieważ nie było żadnych świadków, którzy mogliby potwierdzić albo zaprzeczyć wersji Dave'a, to sędzia wierzy w wersję mężczyzny. Dopiero po latach z pamiętników Dave'a dowiemy się, że odrzucenie właśnie zalotów będzie przyczyną śmierci Jamesa. Mężczyzna zostaje skazany na karę pozbawienia wolności w zależności od źródeł albo 3, albo 4 lata, które to ma odsiedzieć w więzieniu wojskowym w Leavenworth w stanie Kansas. W 1997 roku wychodzi na wolność i próbuje wiązać koniec z końcem, podejmując się różnych niskopłatnych prac. Po wyjściu z więzienia David przenosi się na terytorium Teksasu i postanawia odnaleźć chłopca, a aktualnie już mężczyznę, który zalecał się do niego w domu dziecka, że tak delikatnie się wyrażę. Zamiast tego jednak wyląduje on w więzieniu za napaść na nastolatka i zostanie zwolniony za kaucją.
Po wyjściu narusza warunki zwolnienia i przenosi się do Chicago. Tutaj jednak także wchodzi w konflikt z prawem i jest sądzony za usiłowanie popełnienia morderstwa. Dźgnął on nożem swojego przyjaciela, podczas kiedy ten przyjaciel spał. W sierpniu 1981 roku dochodzi do kolejnej zbrodni zakończonej śmiercią. Maust zwabia obietnicą palenia papierosów i picia alkoholu do kamieniołomu Elgin 15-latka. Jest to Donald Jones. Kiedy już zwabił nastolatkę do kamieniołomu, najpierw go napastował, potem dźgnął nożem w brzuch i następnie utopił. Chcąc uciec od poniesienia odpowiedzialności za ten czyn, Maust ucieka do Teksasu. W Teksasie też nie jest lepiej, ponieważ tam napada na pewnego 14-latka. Najpierw zwabia go do pokoju hotelowego w Galveston, żeby potem zaatakować z całą furią chłopaka nożem. Mimo dosyć poważnych obrażeń, chłopak na szczęście wychodzi z tego cało i później będzie głównym świadkiem na procesie Davida Mausta. Natomiast sąd wyceni ten atak dosyć łagodnie, ponieważ tylko na 5 lat pozbawienia wolności. W 1982 roku Maust zostaje wydalony z więzienia w Teksasie do więzienia w Illinois w związku ze zbrodnią dokonaną na Donaldzie Jonesie w Chicago. Na okładce teczki z dokumentami, jakie zostały wysłane do więzienia w Teksasie, policjant biura szeryfa napisze Bad Guy Gacy Type, czyli zły człowiek w typie Johna Wayne'a Gacy. Natomiast w arkuszu informacyjnym przesłanym do Departamentu Więziennictwa stanu Illinois przez biuro prokuratora hrabstwa Cook można znaleźć taki zapis. Cytuję: Więzień ten jest najprawdopodobniej najniebezpieczniejszym, jakiego będziecie trzymać w swojej placówce. Koniec cytatu. Kiedy zostaje ekstradowany do Illinois, początkowo uznawany jest za niezdolnego do postawienia go przed sądem z powodu swojego zdrowia psychicznego i zamiast tego przetrzymywany jest on w ośrodku zdrowia psychicznego. Ostatecznie po hospitalizacji i po 10 latach izolowania od społeczeństwa, po przyznaniu się do winy w 1994, Ostatecznie po hospitalizacji i po 10 latach izolowania od społeczeństwa, po przyznaniu się do winy w 1994, otrzymuje karę 35 lat pozbawienia wolności. I do 2017 roku nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwolnienia warunkowe. Natomiast w tamtym czasie więzienia w stanie Illinois są dosyć mocno przepełnione, tak więc władze stanowe zwalniają więźniów, którzy w swoich dokumentach mają historię dobrego zachowania. A że David, kiedy był zamknięty w jakimkolwiek ośrodku, zachowywał się wzorowo, to 12 lat, które już odsiedział w więzieniu, zostaje mu zaliczone na poczet kary i ostatecznie na wolność wychodzi w roku 1999 po łącznym odsiedzeniu kary 17 lat pozbawienia wolności, czyli od momentu przyznania się 5 lat. Prokuratura hrabstwa Cook nalega mocno, żeby Maust odsiedział karę pozbawienia wolności do końca, a i sam David napisał 5-stronnicowy list do Departamentu Więziennictwa stanu Illinois, prosząc, żeby nie wypuszczali go na wolność. W jednym ze źródeł znalazłam też informację, że Maust do listu dołączył także swój 87-stronicowy pamiętnik, w którym bardzo szczegółowo opisuje swoje fantazje o napastowaniu i pozbawianiu życia młodych chłopców. Władze więzienia decydują się jednak to zignorować, mimo że mężczyzna napisał, że bardzo chciałby przestać odbierać ludziom życia, jednak nie wie, czy kiedykolwiek uda mu się ten impuls stłumić. W 1999 roku Maust zostaje zwolniony, a Didi Short, rzeczniczka Departamentu Więziennictwa, powie później, że to dlatego, ponieważ mężczyzna nie spełniał kryterium do umieszczenia go w jakiejkolwiek innej placówce. Jego ataki na nastolatków miały także podłoże seksualne, a pomimo to mężczyzna nie figurował w żadnym spisie, na żadnej liście, jako właśnie przestępca seksualny. Po przeprowadzce do Oak Park w stanie Illinois przez kolejne 3 lata pracuje dorywczo, jednocześnie mieszkając na zmianę w schroniskach dla bezdomnych i w przydrożnych motelach.
W 2001 roku Maust atakuje swojego znajomego, 6-krotnie uderza go w tył głowy metalową rurą. Nie zostaje za ten incydent oskarżony i skazany, ponieważ mimo tego, że mężczyzna, którego zaatakował, zgłosił zajście, no to nie chciał Davida ścigać. W 2003 roku Maust przenosi się do Hammond w stanie Indiana, gdzie znajduje pracę w sklepie zoologicznym, co biorąc pod uwagę historię jego zachowania w stosunku do zwierząt, jest dosyć dziwnym wyborem. Jednak dzięki tej lepiej płatnej pracy niż poprzednie, może wreszcie wynająć mieszkanie. A dodatkowo udaje mu się obniżyć też kwotę czynszu, ponieważ robi takie prace złotej rączki dla właściciela mieszkania. W międzyczasie zwiedza okolice, chodzi po terenach okolicznych parków, przesiaduje w klubach sportowych, w kawiarniach i szuka swojej kolejnej ofiary. Podczas jednego ze swoich spacerów odkrywa, że lokalny basen oferuje możliwość szkolenia na ratownika, z czego David korzysta. Szybko też zaprzyjaźnia się tam z 19-letnim Nickiem Jamesem, który tam odbywa swój staż. 3 maja zaprasza Nicka do swojego domu na wychylenie kilku piw i zapalenie co nieco, jednak do piwa przeznaczonego dla nastolatka dodaje trochę pnolu, który potocznie zwany jest tabletką gwałtu. Kiedy Nick jest pod wpływem substancji, Maust napastuje chłopaka, potem bije kijem baseballowym. Jego ciało zawija w plastik i chowa za ścianą w piwnicy, którą aktualnie remontuje dla właściciela. Nikt Davida nie przesłuchał, mimo że powszechnie wiadomym było, że utrzymywał on z 19-latkiem kontakt, co niestety miało tragiczne konsekwencje dla kolejnych 2 ofiar mężczyzny. Tymi 2 ofiarami byli 13-letni Michael Dennis i 16-letni James Ragani. 2 nastolatkowie bywali dosyć regularnie w mieszkaniu Mausta. Dla nich był on super fajnym dorosłym, który traktował ich jak równych sobie, a nie jak dzieciaki. Pozwalał im oglądać swoją kolekcję filmów dla dorosłych, prowadzić samochód, mogli przy nim także palić i popijać piwo. I niestety 10 września 2003 roku Maust podaje chłopakom ostatnie drinki, które doprawione są tabletkami, po wypiciu których napada na nich, napastuje, dusi, a następnie kolejnego dnia rano zaniesie ciała obu chłopców do piwnicy. Nastolatkowie dołączyli do zwłok Nicka Jamesa. Kiedy lokalna policja zdaje sobie sprawę, że zbyt dużo nastolatków zaginęło w przeciągu 5 miesięcy, prosi o pomoc FBI. I kiedy federalni zabrali się za sprawdzanie byłych skazańców mieszkających w regionie, to nazwisko Davida Mausta po raz pierwszy pojawia się na ich radarze. No i kiedy policjanci zabierają się za przesłuchiwanie sąsiadów Davida, ci mówią, że a i owszem, u szalonego Dave'a, jak go nazywali, bardzo regularnie przebywają różne dzieciaki. Imprezowały one z Maustem i nawet kilku sąsiadów złożyło skargę na te głośne imprezy, jednak lokalna policja zrobiła z tym całe nic. Od tego czasu szalony Dave jest pod całodobową obserwacją służb, a wkrótce policjanci otrzymują nakaz przeszukania jego mieszkania. I po wejściu z psami do piwnicy śledczy mogą wreszcie rozwiązać zagadkę zaginionych nastolatków. Zza ściany zostają wydobyte zwłoki 3 chłopców w różnym stopniu rozkładu. 12 grudnia 2003 roku Maust zostaje aresztowany. Wcale nie zaprzecza, wcale nie wypiera się tego, co zrobił. Początkowo prokurator zamierza dla Dave'a wnioskować o karę pozbawienia życia, jednak ostatecznie, kiedy sprawa trafia na wokandę, rodzice nastolatków decydują, że nie będą w stanie stanąć twarzą w twarz z Maustem, więc uzgodniono, że ponieważ przyznał się do winy, to jego karą będzie 3-krotne dożywocie. W praktyce dla Mausta oznacza to, że musiałby odsiedzieć minimum 65 lat za kratami, żeby móc ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Jak się okazało, Dave nie odsiedział nawet 1 pełnego roku. W styczniu 2006 roku popełnił
samobójstwo, wieszając się w swojej celi więziennej. Zostawił po sobie list pożegnalny, w którym przyznał się do 5 zbrodni oraz przeprosił rodziny ofiar za to, co zrobił. Wiadomo, że ofiar Davida Mausta jest 5 pewnych, natomiast prawdopodobnie jest ich 9. I David w chwili śmierci miał lat 51. Sprawa Davida Mausta skłoniła urzędników stanu Indiana do wprowadzenia poprawki w prawie, która wymagała utworzenia rejestru przestępców stosujących przemoc dla odsiadujących karę za pozbawienie życia, a przestępcy ci po wyjściu na wolność mają obowiązek niezwłocznie zarejestrować się na lokalnym posterunku policji. W swoim pamiętniku pod datą 30 października 2005 roku David zawarł taką notkę. Kiedy odsiadywałem wyrok pozbawienia wolności podczas służby w wojsku, a zwłaszcza kiedy ponownie wylądowałem za kratami gdzieś w 81, wiedziałem, że nigdy więcej nie powinienem zostać wypuszczony. Nie miałem pojęcia, jak zachowywać się między ludźmi. Nikt nigdy nie nauczył mnie, jak nawiązywać przyjaźnie i je utrzymywać. Kiedy więzień mówi, że nie chce wyjść na wolność, mam nadzieję, że ktoś go wysłucha i przychyli się do jego prośby. O Davidzie Maust została napisana książka, prawdopodobnie przez być może jego bratową, ponieważ autorka tej książki nazywa się Dori Maust i książka nosi tytuł Bloodstained When No One Comes Looking. Na YouTubie jest także rozmowa telefoniczna z prawnikiem Davida, którą oczywiście podlinkuję Wam w źródłach, gdyby ktoś chciał ją odsłuchać. Natomiast jeszcze jeden z linków to jest rozmowa z detektywem, który obecny był podczas odnalezienia ciał nastolatków w piwnicy Davida. I to jest koniec podcastu na dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie go. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz w sekcji komentarzy o treści Szalony Dave. No i chciałam oczywiście standardowo Wam przypomnieć, że w poniedziałek wybieramy kolejnego bohatera, kolejnego podcastu. Także zapraszam, jeśli chcecie się zaangażować w to, o kim będę mówiła w przyszłą niedzielę, no to tutaj właśnie pojawia się nazwa mojego Instagrama. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, pijcie dużo wody, pozdrawiam.